Siema, albo się nie ma. Dziś coś innego dla odmiany. Znowu dla odmiany. Ostatnio też było dla odmiany coś innego. Będziemy rozkładali... Gdzie to jest? Gdzie to jest? A zresztą po tytule to już widać, to co ja będę się tutaj szczypał. Gazebo! Będzie pierwszy test, obiektywna recenzja Gazebo. Dobra, jesteśmy w środku. Pełno miejsca. Widać, że ma powodzenie nawet u zwierzaków Gazebo. Na górze mamy w centralnej części miejsce do powieszenia prawdopodobnie latarki. Choć zastanawiamy się jeszcze nad tym, dlatego że w każdym narożniku są kółka. Na tych kółkach można prawdopodobnie powiesić albo centralkę, albo coś podobnego. Ale wygląda to tak, jakby jeszcze można było tutaj zamontować sypialnię. Choć przy dole takich kółek nie ma. Jak mówię sypialnię, to mam na myśli moskitierę. Chociaż można byłoby spróbować zamontować taką moskitierę jak nad łóżkiem tutaj. Tak Gazebo wygląda z oddali. Tu mamy jedno z wejść, wyposażone w 2 okna. No i kolejne wejście. Tamto zakładam, że był tył. Tu jest przód. Przednie drzwi są z moskitierą. Można ją odsłonić. Albo też na rzep wkleić pełny panel plastikowy. Zaraz wam pokażę. Tak wygląda wersja z moskitierą. A tak wygląda wersja z panelem plastikowym. Widzicie, że zamontowanie tego panelu wymaga pewnej albo praktyki, albo nie jest do końca przemyślane, dlatego że tu w górnej części brakuje jakiegokolwiek rzepu bądź nie wiem, jakiegoś innego rozwiązania, może nawet napy, która mogłaby ten panel przytrzymać. Kiedy wiatr zawieje, zwyczajnie on odstaje od pozostałej części. Ponadto, co trzeba wziąć pod uwagę, to, że jeśli macie już zaplanowane jakieś miejscówki na to, żeby Gazebo rozkładać i o ile przestrzeń by na to pozwalała, to jeszcze musicie zwrócić uwagę na to, by podłoże było dość proste, dlatego że myśmy rozkładali już to Gazebo wczoraj, ale w warunkach naszej zasiadki, mimo że przestrzeń pozwalała nam na to, żeby to Gazebo rozłożyć, to jednak podłoże nie było proste i Gazebo nie stało równo, przez co zamontowanie tego plastikowego panelu w ogóle było niemożliwe, dlatego że po prostu Gazebo stało z ukosa, jedne nóżki stały wyżej, drugie niżej, no i panel, który jest kwadratem, na moskitierze był rąbem, przez co po prostu plastiku nie szło zamontować, bo rzepy nie trzymały z każdej strony, tylko co najwyżej z 2. No więc ten panel, mimo że stanowi jakąś opcję, to jednak rozłożenie go, tak jak widzicie, nie wiem, czy w ogóle ma sens, bo plastik wisi, tu nie ma nic, co by mogło ten plastik przytrzymać, więc jak będzie wiał wiatr i deszcz padał, to i tak wam napada do środka. Ewentualnie ta materiałowa część również ma tutaj rzep, może z boku, gdyby to przytrzymać, ale to wtedy znowuż to raczej nie działa, bo ten panel, jeżeli go odepniemy, to po prostu nam opadnie, tak? Fajna sprawa, ale i co z tego. Ta część tylnia ma zamek przez środek i 2 okna odsłaniane z moskitierą. Tutaj już nie ma opcji panelu, może to i lepiej, bo sami widzieliście, raczej jest on nieużywalny. 2 pozostałe ściany rozpinane są przez środek. W tym momencie można
wmontować broli, tak jak to było na prezentacji przed uruchomieniem sprzedaży. Z każdego narożnika mamy jeszcze sznurki do napięcia gazebo. Ja tego nie będę robił, rzadko kiedy przecież rozpinamy sznurki, no to już jest dodatkowa przestrzeń, którą musicie mieć, no bo te sznurki wtedy w pewnej odległości odstają od namiotu. Składanie podpórek jest dość ciekawy, aczkolwiek wracając do tego faktu, że podłoga musi być prosta, no to musimy brać pod uwagę to, że jeżeli podłoże musi być proste, musimy brać pod uwagę to, że gazebo nie będzie na tyle stabilne, jeśli będzie przechylone. Nie wiem czemu, ale Nash albo nie przemyślał, albo być może nie jest to takie łatwe do wprowadzenia, ale można było się pokusić o jakiś taki system, który umożliwiałby rozłożenie nóżek na różnych wysokościach. Powiedzmy, żeby można było troszkę tę nogę obniżyć, tak? I tak samo tę nogę obniżyć. W przypadku, kiedy na przykład ta strona byłaby wyższa od tej przeciwnej. No i w tym momencie gazebo stałoby stosunkowo prosto i rozwiązanie, które mamy w większości namiotów, wystarczyłoby tutaj po prostu umożliwić naciągnięcie tego namiotu poprzez umieszczenie tych takich metalowych obręczy do wbijania śledzi, tak? Czyli jak mamy na przykład broli i mamy wejście wyżej niż tył namiotu, to przyszpilamy frontową ścianę za nie pierwsze kółko, a za drugie albo trzecie, które po prostu powoduje, że ta całość jest podwinięta, ten kołnierz jest podwinięty. Zastanawialiśmy się z Andrzejem, czy mechanizm powinien chodzić tak ciężko. Namiot jest drugi raz rozkładany, a już na tych pałonkach widać zarysowania, co czuć przy rozkładaniu, tak? Te pałonki chodzą dość ciasno. W wewnętrznej części po narożnikach mamy w każdym narożniku na dole kieszenie. Zawsze można jakieś akcesoria pochować, co na pewno wpłynie na porządek w gazebo. Sami widzieliście, ogólnie namiot jest bardzo duży, można przejechać przez niego kładem. Nie spodziewaliśmy się, że jest aż tak duży, no mimo że wymiary były dostępne już przed wypuszczeniem namiotu, to jednak w momencie, kiedy go się rozkłada, to odnosi się zupełnie inne wrażenie niż znając tylko suche liczby. Tu w środku spokojnie mieszczą się 3 łóżka, zostawiając jeszcze jedne drzwi bez zastawiania, dostępne jako wejście-wyjście. Samo gazebo naprawdę sprawia pozytywne wrażenie. Mamy nadzieję, że ten materiał, który jest użyty, nie jest tym samym materiałem, który został użyty do pierwotnej wersji drugiego egzemplarza broli Groundhog Full System. Ja posiadam te broli, ono jest również takiego odcieniu brązowego i niestety, ale po miesiącu, w zasadzie po 2-3 zasiadkach i ekspozycji jego na słońce, no materiał wyblakł. Andrzej ma już wersję po liftingu, bo widać różnicę w materiale, który na pierwszy rzut oka wygląda identycznie, jednak już nie blaknie. Przejdziemy do spakowania gazebo. Jak widzieliście, gazebo nie jest, jak zresztą chyba każdy produkt, wolny od usterek. Dodatkowo jeszcze zwróciłbym uwagę na to, że w podstawowej wersji nie ma podłogi, ona jest opcjonalna, co stanowi po prostu dodatkowy koszt. Myślę, że zostało to zrobione nie bez powodu, dlatego że w sytuacji, w której sprzedawany byłby w tej cenie z podłogą, no mógłby wyprzeć z rynku inne namioty, w tym namioty Nasha, także cena byłaby już zbyt atrakcyjna. No, namiot jest bardzo pojemny, bardziej pojemny niż Foxowy Royal XXL, więc w tej cenie, jeżeli byłby już z podłogą, no to stanowiłby pewnie łakomy kąsek dla pozostałych użytkowników. Myślę, że za te pieniądze i tak jest to produkt, który warto zakupić, tylko trzeba mieć po prostu na uwadze to, o czym wspominałem.
No cóż, kolejny gadżet? Chyba nie, bo jego praktyczność naprawdę jest wysoka ze względu na prezentowane w przedsprzedaży możliwości łączenia go z broli. Także na mojej liście za jakiś czas na pewno do kupienia. A jak Wy sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli ta recenzja Wam się podobała, kliknijcie przycisk subskrybuj. Będę wiedział, że po prostu chcecie więcej takich recenzji. A ja dziękuję Andrzejowi za to, że użyczył mi gazebo do zrobienia tej recenzji jako pierwszy w Polsce. Albo i nawet na świecie. Kto wie? Siema, albo się nie ma.